Rok miniony, drodzy Państwo, to był dziwny rok. Nasze możliwości penetrowania świata zostały mocno ograniczone, ale też dzięki temu mogliśmy się skupić na tym, co wokół nas. Mogliśmy się skupić na tym, co leży niemal na wyciągnięcie ręki, a dotychczas pozostało nieodkryte. Kanał National Geographic, który zajmuje się tematyką nie tylko geograficzną, ale również kulturową i historyczną, zainaugurował akcję Jest tyle do odkrycia. No i ja chciałbym w tej akcji wziąć skromniutki udział. Zatem teraz chciałbym się z Państwem podzielić tym, co ja w tym dziwnym roku odkryłem. Siedzę w Warszawie, no czyli w stolicy Polski. I proponuję, byśmy na początek przerzucili się do stolicy Wielkopolski, do Poznania. I na sam poznański początek rzecz jakże nieoczywista. Oaza zieleni w środku miasta i słynny internetowo-koperkowy pies, nie mój, Louis, tęże oazę zamieszkujący. Jestem teraz niemal w samym centrum Poznania, no 15 minut od Starego Rynku. Tereny należące do klubu sportowego Poznania, ale sport zostawiamy tam. Tutaj mamy dawne korty tenisowe, być może grywał na nich, a nawet raczej na pewno grywał kiedyś na nich Wojciech Fibak. Ale tu już nie sport, tutaj zieloność i ekologia. Otóż Małgorzata Staniszewska urządziła tutaj poznańską farmę miejską. Zatem mamy w samym środku miasta ekologiczne uprawy. Ba, mamy również miejsce, gdzie każdy może przyjść i zasadzić sobie własne rzeczy. Co sobotę odbywa się tutaj targ, na którym sprzedawane są nie tylko płody rosnące tu, ale również inni dostawcy je przywożą. No i tym tematem trzeba zająć się koniecznie. Był buszujący w zbożu, a teraz macie buszującego wśród grządek. A na tych grządkach prawdziwe cuda. No bo zobaczcie, pytacie się, gdzie kupić kwiaty cukinii, by je potem ugotować, udusić w oliwie albo też opanierować w cieście i usmażyć. No więc już wam mówię, można je kupić tutaj. Pytaliście się, gdzie w Polsce kupić blitwę, którą pokazywałem namiętnie w odcinkach chorwackich. Blitwę, czyli mangolda, czyli botwinę. No już macie odpowiedź. Jak w Poznaniu, to właśnie tutaj. Rośnie jak oszalała. Ta w Chorwacji najczęściej tak wygląda, czyli ma zielone łodygi, ale tutaj widzimy dowodnie, że może mieć również łodygi czerwonawe albo żółtawe. To jest w końcu buraczana rodzina. Chodźmy dalej, kawałek dalej, gdyż widzę tam rzecz bardzo u nas mało popularną, a smakowo wspaniałą. To jest mianowicie mizuna. Rodzaj botanicznie chyba sałaty, ale nie strzelajcie, jeśli nie jest to sałata. Chodzi o to, że ma kapitalny, lekko pikantny, orzeźwiający smak. Dobra, tego natnę za chwilę dość sporo. Pokażę wam, co jeszcze będę ciął. O, to będę ciął. Tu mamy koperek, to koniecznie. Jaki piękny szpinaczek, cudowny. Ale jeszcze ważne są te rzeczy. To jest kolendra. Ona mi się również bardzo przyda. No i coś, co wygląda trochę inaczej niż ze sklepu, ale jest tym samym, co w sklepie dostać można, choć oczywiście tutaj pochodzi z uprawy ekologicznej. To jest mianowicie rukiew siewna, czyli rukola, mówiąc popularnie. A tu, zobaczcie, jak się pyszni rzodkieweczka. Zrobię coś niezwykle odświeżającego. Idę ciąć. Tu.
ham, 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 ham. Jak pies wychowuje się na zielonej farmie, to co najbardziej lubi wcinać? No zioła, a nie kości. Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Hi, 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 hi. Najważniejsze poznańskie atrakcje historyczne widziałem wcześniej wielokrotnie, ale o istnieniu tego miejsca, które za chwilę zobaczycie, pojęcia nie miałem i nie ma o nim pojęcia większość z odwiedzających stolicę Wielkopolski. Miejsce to fascynujące, choć zarazem budzące grozę wspomnieniem słusznie minionych czasów. W czasach PRL-u w tym domu żyła rodzina, podobno dość niemiła, zatem nie garnęli się do niej sąsiedzi. Prawdopodobnie był to celowy zabieg władz miejsko-partyjno-wojskowych. Celowy, by nikt się tym domem specjalnie nie interesował. Tutaj mamy wjazd do garażu, ale ten garaż to atrapa. To jest po prostu zwykła ściana z fantomem drzwi. Co skrywa? Zwykła blaszana budka na domowe szpeje albo narzędzia, ale to tylko pozór. Wystarczy bowiem otworzyć do tej budki drzwi, by poznać tajemnicę. Gdy je przekroczymy, trafiamy do schronu z roku 1957. Wtedy został on oddany do użytku. Schronu kompletnie wyposażonego. Tutaj nie ma żadnej inscenizacji. Wszystko to, co stoi, leży, wisi na ścianach, pochodzi właśnie z tamtych czasów. Dla kogo ów schron był przeznaczony? Ano dla notabli miejskich i dla notabli partyjnych. Poznańskich, rzecz jasna. Idziemy do pokoju władz. Mamy też przedstawicieli MO, rezerwę materiałową i komorę filtrowentylacyjną. Najbardziej interesuje mnie pokój władz. Tutaj prawdopodobnie przedstawiciele MO siedzieli, a pokój władz, no jest i wersaleczka. Gdyby prezydent chciał się zdrzemnąć, zobaczcie, to wszystko tutaj zostało. O, takie piękne dzbanuszki, no wszystko. Pamiętacie te meble? No już ich niemal nie ma. Z lat 60. pochodzą. Jakim cudem to wszystko przetrwało w stanie nienaruszonym? Ano po upadku komuny schron był w gestii wojska i długo stanowił po prostu tajemnicę państwową. Rzecz ujrzała światło dzienne dopiero w roku 2010. Zobaczcie na tę salę, która podpowiada nam pewną hipotezę przyczyny wybudowania tego. Tu mamy bezpośrednie łącza z ówczesnymi, największymi poznańskimi zakładami pracy. Otóż oficjalnie mówi się, że jest to schron przeciwatomowy, ale jest zbyt płytki jak na schron przeciwatomowy. Więc bardzo zasadna hipoteza głosi, że było to miejsce, w którym lokalne władze miały się schować w razie kolejnego buntu robotniczego. 57 rok powstania, czyli rok po poznańskim czerwcu. A tu jest arcyważna sala, sala narad, no i te wzruszające hasła na ścianach. No zobaczcie, to jest oryginalne, jak powiadam. Strzeż tajemnicy służbowej i państwowej. Te ebonitowe telefony. To jest, drodzy Państwo, wspaniałe, zupełnie nieadaptowane muzeum. W tej chwili można to zwiedzać kilka razy do roku, ale też grupy, gdy się zbiorą, mogą prosić o wpuszczenie do środka. Jaki błąd popełnili konstruktorzy tego tworu? Nie ma tutaj mianowicie kuchni. Zatem, i to kolejna hipoteza, że jednak nie miał to być schron przeciwatomowy, zatem
zamknięci tutaj, byli zmuszeni do jedzenia konserw, a nawet najbardziej wprawieni w boju towarzysze na konserwie saperskiej, lanszmicie, turystycznej i tuszące nie pociągnęliby zbyt długo. Swoje zgrabne stopy trzymam teraz na wiślanej warszawskiej skarpie. Jeśli jednak tę skarpę opuścić, przejechać przez Wisłę i udać się w tamtym kierunku, na wschód, dotrzemy teraz bardzo komfortowo do Białegostoku. Za Białymstokiem, dalej na wschód, mamy Puszczę Knyszyńską, a w Puszczy Knyszyńskiej cuda. Cuda, które przypominają nam o czymś takim jak pierwsza Rzeczpospolita. Przenieśmy się tam chociaż na chwilę. Dla wielu z nas wieże minaretów, strzeliście wznoszące się w górę z meczetów są symbolem egzotyki. I wielu z nas jest gotowych przedsięwziąć bardzo odległe podróże, by to zobaczyć. A tymczasem wystarczy z Warszawy parę godzin jazdy niespiesznej, by znaleźć się w środku meczetu. W dodatku meczetu z XVIII wieku. W dodatku meczetu, który swoją zewnętrzną formą do złudzenia przypomina cerkiew. Czy to jest egzotyka? To jest fragment naszej historii i naszej kultury, bowiem Podlasie w dalszym ciągu wygląda jak pierwsza Rzeczpospolita, czyli kraj wieloetniczny, wielokulturowy i wieloreligijny. Właśnie pieczołowicie siekam suszone podgrzybki, a tutaj gotuje się kasza gryczana, gdyż jestem na kurpiach i będę robił tradycyjne kurpiowskie grycoki. Ale z wami chciałbym się teraz podzielić wspomnieniem ważnych rzeczy do jedzenia z Podlasia, zupełnie innych. Gastronomia regionalna w Polsce jest różna i jest tyle do odkrycia w tej materii. Niezwykły zaszczyt mnie spotkał. Jestem zaproszony do państwa talkowskich. Bronek właśnie wyjmuje coś, czego na Podlasiu nie brakuje. Wyjmuje z pieca. Jaka cudowna kiszka. Ale jak fachowo zrobiona, w ogóle nie popękała. Tak, to jest sztuka przez cały proces pieczenia, utrzymywania odpowiedniej temperatury, w pewnych momentach nakłuwania, żeby spuścić ciśnienie ze środka i wtedy ona tak się zachowuje i tak się piecze. Słuchajcie, to jest wzorzec Sèvres. Tak wygląda prawdziwa miejscowa, ziemniaczana kiszka, jak się patrzy. To jest jeden z tych niewielu wypadków, gdy wygląd jest wprost proporcjonalny do smaku i jakości. Bo są różne rzeczy, które pięknie wyglądają, a okazuje się wcale nie takie fantastyczne. Chrupiąca skórka, jelito świetnie wyprawione, farsz, no po prostu tak jak trzeba. Ja to wolę niż zwykłą kiełbasę 100 razy. To jest jeszcze starej mamy specjał, który zawsze, okazjonalnie kiedyś to nie było tam, że się robiło codziennie, tylko z jakiejś tam okazji przygotowywało się takie danie. W Krakowie, na południu Polski, jest to rzecz kompletnie nieznana i bardzo dobrze, gdyż właśnie dzięki temu, że kuchnia jest różnorodna, można jeździć i odkrywać. Wyobraźcie sobie, jakie by to było nudne, gdybyśmy w całej Polsce mieli to samo do jedzenia. Ja często nawet same kruszyniany u pani Genety, ta prowadzona tatarska kuchnia powoduje to, że tutaj między innymi dlatego przyjeżdża masę ludzi, masę turystów, którzy chcą spróbować tego jedzenia tatarskiego. No i próbują jedzenie tatarskie, a przy okazji poznają historię i tradycję. I to jest wspaniałe. Dziękuję za zaproszenie bardzo. Obowiązkowy punkt zwiedzania Kruszynian, czyli wizyta w tatarskiej jurcie, a tutaj obowiązkowe danie, czyli tatarskie kołduny. W Poznaniu, w Krakowie, w ogóle w wielu miejscach w Polsce
kołduny określa się mianem litewskich. No ale zastanówmy się, skąd one na Litwę przyszły, zanim z Litwy rozprzestrzeniły się po całej Rzeczpospolitej. No najprawdopodobniej przywieźli je właśnie na Litwę Tatarzy, którzy tam się w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego osiedlali. No, z kim szli Tatarzy pod Grunwaldem przeciwko Krzyżakom? No, z wielkim księciem Witoldem. No i przyjrzyjmy się, by tę hipotezę już niemal całkowicie uprawdopodobnić, przyjrzyjmy się formie tychże pierogów. Identycznie wyglądają pierogi o nazwie manti albo też manty, które do dzisiaj robi się w Azji Środkowej i w Turcji. No bo to było kiedyś jedzenie koczowników, no bo mięso, surowe mięso do środka, minimalistyczna ilość przypraw, tylko sól i trochę cebuli, ewentualnie pieprz, no i wywar, który można było ugotować nad żywym ogniem, a osobno ugotować wodę i w niej pierogi, albo też wręcz ugotować je w tymże wywarze. Ciasto można było zrobić mając najprostsze narzędzia, zsiadając z konia. Tak, to jest jedzenie dawnych koczowników. Także jeśli będziecie gdziekolwiek w naszym kraju jedli kołduny, niekoniecznie tatarskie, to one i tak poniekąd tatarskie będą. A życzę wam, żeby przynajmniej w połowie były tak dobre jak kołduny tutejsze. Łyżka, nie wolno tego rozkroić. I eksplozja w ustach. To jest właśnie to. Mniej więcej 40 kilometrów na południe od Krakowa, tam gdzie Raba przebija się przez Beskid Wyspowy, tam gdzie Beskid Wyspowy styka się z Beskidem Makowskim, zaczyna się kraina Kliszczaków. Kliszczacy to pierwsza z grup etnograficznych górali. I ich gwara, ich strój i ich kultura ludowa były jednymi z moich najważniejszych ubiegłorocznych odkryć. Przyjrzyjmy się przez chwilę Kliszczakom. Pani Magda i pani Kasia w przepięknych kliszczackich strojach. Drogie panie, skąd się takie stroje bierze? Takie stroje się szyje samemu. Naprawdę? Nawet i w tych czasach można uszyć samemu. To znaczy, że pani to uszyła sama? Tak, od tylko materiału wszystko jest zrobione ręcznie samemu. A pani Magdy strój? Też własnoręcznie szyty, najnowszy, powiedzmy premiera, powiedzmy nowoczesny strój kliszczacki w tym momencie. A ja jak najbardziej tradycyjny strój kliszczacki. No tak, ludzie, którzy się nie znają na etnosie góralskim, powiedzieliby, że skoro panie są w Kierbcach, to znaczy, że panie są z Zakopanego, a przecież ten strój się różni od stroju podhalańskiego. Zdecydowanie, to jest strój kliszczackich, górali kliszczackich, No, którzy, no nie oszukujmy się, biedni byli. no tak. No pomiędzy pięknymi strojami z Zakopanego a z Krakowa, no znalazły się też i dla nas jakieś etnograficzne elementy, które można było na tych biednych strojach mieć. Korale są, widzę, skórzane kierbce są, to jest chyba nawet haft Richelieu, tak się to zdaje się nazywa, prawda? To jest haft Richelieu i jeszcze haft płaski, no i taki dziergany, tutaj rąbek wycinany. I Toledo, przepraszam, jeszcze tutaj z haftu makowskiego. O proszę, ale i ubieracie się panie na uroczyste okazje w te stroje? Jesteście dumne z waszych regionalizmów, bo z tego moim zdaniem trzeba być dumnych właśnie. Oczywiście, że się ubieramy. Najczęściej są to przy takich świętach, może powiedzmy parafialnych, związkowych, bo należymy też do Związku Górali, oddziału Górali Kliszczackich w Czebuni. I ubieramy się na nasze święta związkowe, powiedzmy na odpust, na jakieś kolędowanie. Także dożynki. I po prostu chcemy się pokazać. Chcemy to, żeby po prostu wróciły te stroje. No i właśnie o to chodzi. I właśnie dzięki takim ludziom ta kultura nie zginie. Wiemy już, że są kliszczackie stroje, wiemy też, że jest kliszczacka muzyka, ale jest też kliszczacka gwara. I w tej sprawie
najlepsza jest pani Dorota. Słyszymy panny tam pod jaworem ciemnym, zielonym rozsiejcem. A bo to wiecie, z tą tradycją u nas to tak jest, że to gwara to najczęściej byłaby już zapomniano. Dzieciska się kształcą po miastach i nijako po nasemu godać nie chcą. I wiecie, dawno to tak było, że dwie ciotusie takie pojechały na odpust do mogiły. Wie, to tako jest świątynia niedaleko nostu Kliszczaków. O, ciotusie pobożne, to odpustu ani we wsi, ani w żadnych innych parafiach opuścić nie chcą. No bie zmaniły se chłopa, co jechał ze zgodą drzewa do Krakowa ku Kleporzowi. Baby się rano zebrały, kołoców napiekły, łobie do koszyka zabrały, lnianą szmatką przykryły i pojechały skoro świt w Kraków. No bie gospodarz drycny było, jechał do Krakowa piernikiem. Zajechał, bie patrzył się ciotusie, o, bie wcas jest se ku mogile się wybrać. Godo jedna do drugiej, wiesz co, chodźmy z malutko tutaj długą, coś i Kasi uźremy. No bie i posły. A wiecie, patrzą się, no bie tu wystawy takie, tu takie, ale ty strafiły na rzeźnika. Wisą na hoku kiełbasy, piękne, wywędzone. No bie w koszyku, wiecie, suche bukty były i syr gliwiony, co jem babka na drogę przyszykowała. Ale kiełbasy by się zjadło. Godo jedna do drugiej. Wiesz co, mam tu jakiegoś grosza, co mi mamusia dała, to pójdzie z ty, bo jest bardziej wygodano. I kupi z kawałeczek kiełbasy, a ten ser gliwiony, wiesz co, to zjemy w podwrotnej drodze do chałupy. No bie, jak zrobiła, tak posła. Wraziła i te pieniądze do ręki i no i na koniec przykazała, no se wiedz, żeby ta kiełbasa to świńsko była. No bie, ta wesła do sklepu, przysła ekspedientka, no i to jest, wiecie, po miastowemu, a czego pani sobie życzy? Obie, ta się spłochała malutko i go do, panie, wiecie co, ja to by chciała 2 ślajtki kiełbasy i no, co by świńsko była? O, sprzedawczyni łocyska wystawiła, nie wie, ocem ta do niegodo. Myślała, że może z dzika, albo co? Wie pani co, nie mamy świńskiej, mamy tylko wieprzową. O, takie to ja nie chcę. I wiecie, nie pysno wysła z tego sklepu. Hanusia się patrzy, ta idzie bez niczego. A co ześ to nie kupiła te kiełbasy? Nie kupiła, bo była ino wieprzowo, takie nie będziemy jeść. Wie, Hanka, na miłosierdzie boskie, przecie to samo ino po miastowemu. No i wiecie, na słodak siadły, syr gliwiony od babki zjadły i ku mogile posły. Tak to wiecie z tą gwarą, że po miastowemu inacy, po nasemu inacy. I my tutaj Kliszczocy, ty chcemy teraz, żeby odgrzebać te stare tradycje, żeby dzieciska wiedziały, co znaczy kiełbasa świńsko, a co znaczy wieprzowo. Kliszczacy na jagody mówią borówki i tak samo jak wszyscy inni mieszkańcy południowej Polski nie wychodzą na dwór, tylko na pole. Na polie to po chorwacku na zewnątrz, a jagody tam również nazywane są borówkami. Więc przenieśmy się właśnie teraz do tej krainy. Przenieśmy się do Chorwacji, do jej południowej części, czyli Dalmacji. Powiadam wam, tyle jest do odkrycia. I da si tu na pola puta. Sveti Eteže, Početi ovako sam. dobar dan, Dobar dan, evo pozdravljam ljude, što mi nose vijesti o tebi. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, a polja se bude, a tebe nema, da im poželiš. Zvoni me svitli Božje vrime, Lipo ime, Marulovo si me, svitli vrime.
jużance stare. Klapa, ta niezwykła dalmatyńska tradycja śpiewania na głosy, w dalszym ciągu kultywowana. W dalszym ciągu ludzie tutaj zbierają się i śpiewają dla przyjemności. U nas też kiedyś ludzie gromadzili się i wspólnie muzykowali, ale to niestety prawie zupełnie wyginęło. Boże, kompania, wspólny śpiew, dobre jedzenie, towarzystwo. Jakie to szczęście, że mogę być tego malutkim fragmencikiem. Savironu Boga, dzwoniwe svitli vrime, svitli vrime roda. Mam nadzieję, że to, co Państwo zobaczyli i to, co ja w ubiegłym roku odkryłem, było dla Was w jakiś sposób inspirujące. A musicie wiedzieć, że National Geographic stworzył mapę miejsc do odkrycia w Polsce. Szczegóły tejże mapy na początku opisu filmu. A mapa owa może być zarówno inspiracją do naszych podróży po kraju, jak i miejscem, gdzie można własne odkrycia dodawać. Zatem odkrywajmy i czerpmy z tych podróży wszystko to, co z podróży czerpać trzeba. Wiedzę i chęć do życia po prostu. Ajde, ciao.